Cześć, witam Was gorąco w mojej kuchni i zapraszam dzisiaj na figi. Zwane są owocami, które są afrodyzjakami, może też ze względu na to, że kształtem trochę przypominają męskie genitalia. Bardzo ładny, taki fioletowawy kolor, przypominający troszeczkę kolor bakłażana. Natywnie figi uprawia się, a właściwie natywnie rosną, a nie uprawia się w Turcji, w krajach Azji Mniejszej, ale właśnie dzięki uprawom również są teraz dostępne w krajach basenu Morza Śródziemnego, w USA i w Hiszpanii. Owoce, które są w Polsce już znane, chyba od 10 lat mniej więcej można figi świeże kupować w sezonie, który trwa od mniej więcej połowy września do końca października, a figi suszone, to nawet ja jeszcze pamiętam z czasów dzieciństwa, że były czasem dostępne. Owoce, które są przede wszystkim bardzo dekoracyjne, po przekrojeniu, czy to w ćwiartki, czy na plasterki, pięknie kompozycja kolorystyczna z nich się tworzy. Figi można zjadać zarówno na surowo, jak i poddawać je obróbce termicznej, przygotowywać z nich przetwory, wykorzystywać jako dodatek do sałatek owocowych, jako dodatek też do dań wytrawnych, albo jako dekorację do deserów. Można też nawet kompot przygotować. Różne opcje smakowe są dostępne. Owoce, które są, powiedziałabym, wysokokaloryczne właściwie, dlatego że 100 gramów świeżych fig to około 74 kilokalorii, to więcej niż winogrona. I figi suszone z kolei, 100 gramów fig suszonych to około 249 kilokalorii, a więc jeśli zjemy oczywiście jedną figę, to dużej różnicy w bilansie całym to nie zrobi spożytych kalorii w ciągu dnia, natomiast jeśli zjemy już tak pół kilo, no to około 350 kilokalorii prowadzimy, więc to tak naprawdę jest wartość kaloryczna mniej więcej jednego posiłku, więc oczywiście ostrożnie. Jak figi smakują? Nie są zbyt słodkie. Zjada się ten miąższ, ja nigdy nie zjadam tej skórki, zjada się ten kolorowy miąższ. Pestki przyjemnie chrupią pod zębami. Nie są bardzo słodkie, jak już mówiłam, i nie są też jakoś szczególnie mocno soczyste. Raczej bym powiedziała, że jest to taki owoc właśnie dla tych z Was, którzy nie bardzo lubią owoce słodkie. Figi mają niski indeks glikemiczny, dzięki czemu mogą być spożywane przez osoby, które cierpią na szybkie skoki i szybkie potem spadki cukru. I dzięki temu też po zjedzeniu fig uczucie sytości pozostaje na dłużej. Są bogate w błonnik, są bogate też w przeciwutleniacze, są bogate w witaminy z grupy A, E i K, czyli takie witaminy urodowe, na ładne włosy, też na dobry wzrok, na odporność skóry, a oprócz tego witamina K to również jest witamina, która poprawia krzepliwość krwi. Nie będę się teraz mogła powstrzymać, muszę odłożyć figę na bok. Dodatkowo jeszcze figi uważa się, że obniżają poziom cukru we krwi, czyli są wskazane dla osób, które są chore na cukrzycę, a to za sprawą kwasu. On po angielsku nazywa się chlorogenic acid, a po polsku to chyba będzie kwas chlorogenowy. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ja też jeszcze potem to oczywiście sprawdzę. Suszone figi z kolei są też bogatym źródłem żelaza, wapnia, fosforu, miedzi i potasu, także bardzo ważną rolę odgrywają, jeśli chodzi o gospodarkę krwią w organizmie, a zawartość witaminy B w figach z kolei poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu, procesy metabolizmu, także jak widzicie, same tak naprawdę, oczywiście jak w przypadku wielu innych owoców, zalety jedzenia fig. I ciekawa jestem, czy Wam figi smakują. Ja bardzo je lubię, chociaż nie jest to oczywiście mój ulubiony owoc, natomiast w sezonie na figi warto jest kupić, zjadać sobie takie na sztuki albo wykorzystywać właśnie do dekoracji lodów, czy na przykład jakichś tortów, ciast. Ja Wam polecam też spróbowanie przepisu na tartę z figami albo na moją pyszną sałatkę z kurczakiem i z figami. Na dorota.in znajdziecie te przepisy. Dajcie mi znać, czy lubicie, z czym zdarzyło Wam się jeść, jak Wam smakują, może kojarzycie z czymś ten smak, bo mi ciężko jest je do czegokolwiek porównać. Wydaje mi się, że już tak długo je znam, że trudno mi naprawdę określić, do czego smak fig mógłby być podobny.
figi to po prostu, jak dla mnie, figi. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zajrzyjcie na dorota.in po pełny artykuł na temat fig i widzimy się w kolejnych filmach.